Robert zobaczył Annę, zanim ona go dostrzegła. Weszła do kawiarni powoli, rozglądając się, jakby szukała czegoś więcej niż tylko wolnego stolika. Kiedy ich spojrzenia się spotkały, uśmiechnęła się lekko, tym uśmiechem, który zawsze sprawiał, że świat na chwilę zwalniał. Usiadła naprzeciwko niego. „Przepraszam, że się spóźniłem”, powiedziała cicho. „Nic się nie stało”, odpowiedział. I naprawdę tak myślał. Przez moment siedzieli w ciszy, nie tej niezręcznej, raczej tej, w której oboje czują, że coś zaraz zostanie nazwane. Hubert wsunął dłoń do kieszeni płaszcza. Palce natrafiły na małe pudełko. Serce uderzało mu szybciej. Patrzył na Annę i miał wrażenie, że wszystko, co było wcześniej, prowadziło właśnie do tej chwili, do tego stołu, do tej ciszy. Chciał jej powiedzieć, że jest pewien, że nigdy wcześniej nie czuł czegoś takiego, że to z nią chce budzić się każdego dnia. Otworzył usta i wtedy zadzwonił telefon. Dźwięk był zbyt głośny, zbyt obcy, jakby ktoś brutalnie przeciął nić, która właśnie zaczynała się splatać. Robert spojrzał na ekran. Nieznany numer. Poczuł irytację. Nie na Annę, nigdy na nią, tylko na ten dźwięk, który wkracza między ludzi, dokładnie w tej chwili, gdy mają sobie powiedzieć coś, co zmienia życie. „Przepraszam”, mruknął, bardziej do siebie niż do niej. Anna skinęła głową. „Odbierz”. Jej głos był spokojny, choć coś w jej spojrzeniu drgnęło. Robert odebrał. „Robert”, odezwał się głos, opanowany, zbyt spokojny. „Tak”. „Chodzi o Annę”, powiedział głos bez wstępu. Robert zesztywniał. „Co z nią?” Anna patrzyła na niego uważnie. Jeszcze nie wiedziała dlaczego, ale poczuła chłód. „Nie mogę powiedzieć wszystkiego przez telefon”, ciągnął głos. „Prześleć pliki, dokumenty. Musisz je zobaczyć i być ostrożny”. „Kim pan jest?” spytał Robert. Krótka cisza. „Kimś, kto wie, że ta rozmowa nie powinna była zostać przerwana”, odpowiedział głos. „Ale już została”. Połączenie się zakończyło. Robert odłożył telefon powoli. Anna patrzyła na niego, czekając. „Kto to był?” spytała. Robert zawahał się. Przez ułamek sekundy chciał powiedzieć „nieważne”, ale wiedział, że nic już nie jest nieważne. „Jeszcze nie wiem”, odpowiedział w końcu, „ale to dotyczy nas”. Telefon zawibrował ponownie. Wiadomość. Załączniki. Robert nie otworzył ich od razu. Spojrzał na Annę, potem na kieszeń, w której wciąż był pierścionek. Słowa, które miały paść, zostały zawieszone w powietrzu. A coś, czego żadne z nich nie planowało, właśnie zaczęło się wdzierać do ich życia. Robert wyszedł z kawiarni szybciej niż planował. Powietrze na zewnątrz było chłodniejsze, jakby miasto zdążyło się zmienić w ciągu tych kilku minut. Miał wrażenie, że rozmowa z Anną wciąż trwa, tylko gdzieś obok, nie tu, gdzie stał. Skręcił w boczną ulicę, niewielki lokal, ciche miejsce, takie, w którym ludzie przychodzą, żeby nie być zauważeni. Wszedł. Mężczyzna siedział przy stoliku pod ścianą, bez telefonu w dłoni, bez pośpiechu, jakby czekał dokładnie tyle, ile trzeba. „Robert”, powiedział spokojnie. „Dziękuję, że przyszedłeś”. Robert zatrzymał się. „Nie umawialiśmy się”. „A jednak jesteś”, odpowiedział mężczyzna. „To wystarczy”. Przez chwilę milczeli. Między nimi stały dwie filiżanki, jedna nietknięta. „To o Annę chodziło”, powiedział Robert w końcu. „Ten telefon”. Mężczyzna uniósł wzrok. „Tak”.
To jedno słowo zabrzmiało ciężej, niż Robert się spodziewał. Kim pan jest? Zapytał. Kimś, kto wie, że pewne osoby nie powinny jeszcze wiedzieć, kim są naprawdę. Robert poczuł napięcie w karku. Ona nikomu nie zagraża. Właśnie dlatego jest w niebezpieczeństwie, odpowiedział strażnik. Robert nachylił się lekko. Proszę mówić jaśniej. Mężczyzna spojrzał mu prosto w oczy. Anna jest częścią czegoś, co nigdy nie miało zostać połączone z wiedzą. A ty, dodał po chwili, jesteś tym, który mógłby to połączenie uruchomić. Są słowa, ciągnął mężczyzna, które zamykają historię. I są takie, które je otwierają. Ty byłeś o jedno zdanie za blisko. Robert wstał gwałtownie. Jeśli ktoś jej grozi, nikt jej jeszcze nie dotknął, przerywał strażnik. I nikt jej nie dotknie, dopóki wszystko zostanie na swoich miejscach. A jeśli nie, mężczyzna wstał równie spokojnie. Wtedy ktoś zniknie. I to nie będzie ona. Robert patrzył na niego w ciszy. To było ostrzeżenie? Spytał. To była uprzejmość, odpowiedział strażnik. Następnym razem nie będzie rozmowy. Minął go przy wejściu. Zatrzymał się jeszcze chwilę na sekundę. Robert, dodał cicho, czasem największą ochroną jest milczenie. I wyszedł. Robert został sam. A zdanie, którego nie zdążył powiedzieć w kawiarni, nagle zabrzmiało w jego głowie jak wyrok. Robert siedział przy biurku dłużej niż planował. Za oknem miasto powoli zmieniało barwę z dziennej w przytłumioną, złotawą. Nie był to jeszcze wieczór, raczej ta pora, kiedy biura pustoszeją, ale świat wciąż udaje, że wszystko jest normalne. Na ekranie laptopa otwarty był plik, który nie dawał mu spokoju. Przewijał go wolno, uważnie. Tym razem nie czytał głównej treści, lecz to, co zwykle się pomija. Notatki, dopiski, marginesy zapisane innym krojem pisma. Drugi element, męski, pozostaje w strukturze. Brak wiedzy po stronie żeńskiej jest kluczowy. Połączenie wiedzy uruchamia reakcję. Robert zmarszczył brwi. Drugi element. Powtórzył półgłosem. Nie było nazwiska, tylko inicjał, jedna litera, częściowo zamazana, jakby ktoś celowo nie chciał jej zostawić czytelną. Kliknął w kolejny załącznik. Raport był krótki, suchy, techniczny. Obserwować otoczenie dziewczyny. Kontakt emocjonalny, ryzyko podwyższone. Interwencja wyłącznie w przypadku próby ujawnienia. Coś ścisnęło go w żołądku. Sięgnął po telefon. Wybrał numer Anny. Sygnał. Cisza. Cholera, szepnął. W tym samym momencie telefon zawibrował. Połączenie przychodzące, numer zastrzeżony. Robert spojrzał na ekran, ale nie odebrał. Najpierw Anna, powiedział do siebie. Potem reszta. Światło jarzeniówki było zbyt jasne, zbyt czyste, jakby pomieszczenie nie pasowało do tego, co właśnie odkrywał. Usiadł z powrotem i podłączył pendrive'a. Kopiowanie ruszyło. Najpierw powoli, jakby system jeszcze się zastanawiał, czy powinien pozwolić tym plikom opuścić komputer. Robert siedział nieruchomo przy biurku, wpatrzony w ekran. Zielona linia przesuwała się centymetr po centymetrze. Słyszał cichy szum wentylatora, laptopa i własny oddech, zbyt wyraźny, zbyt głośny w tej ciszy. Nie patrzył już na pliki. Wiedział, co w nich jest. A te zdania wciąż krążyły mu w głowie. Drugi element, nienazwany, nieopisany. Jakby istniał tylko po to, by w odpowiednim momencie zostać użyty. Obserwować otoczenie dziewczyny, powtarzał. Robert poczuł, jak żołądek ściska się w jeden twardy punkt. Anna, wyszeptał. Sięgnął po telefon, wybrał jej numer. Połączenie
nie zostało nawiązane. W tym samym momencie usłyszał pukanie. Niegłośne, nienachalne. Zbyt uprzejmie, by było normalne o tej porze. Zamarł. Pasek kopiowania przesunął się do przodu. Panie Robercie, odezwał się kobiecy głos zza drzwi. Przyniosłam herbatę. Wiem, że pan dziś długo pracuje. Nie otworzył od razu. Wstał powoli, jakby każdy ruch musiał zostać zatwierdzony przez coś głębiej niż rozsądek. Proszę, powiedział. Drzwi uchyliły się. Kobieta weszła ostrożnie, niosąc tacę. Kubek parował jeszcze lekko. Postawiła go na biurko obok laptopa. Przez ułamek sekundy ich spojrzenia się spotkały. I wtedy Robert zobaczył to. Delikatne napięcie w jej ramionach. Minimalny ruch dłoni, który nie należał do niej. Ktoś stał tuż za nią. Zrozumiał to dokładnie w tej samej chwili, w której poczuł metal przyciśnięty do jej pleców. Spokojnie, powiedział męski głos, niski, neutralny. To potrwa chwilę. Kopiowanie dobiegało końca. Robert bez patrzenia sięgnął pod biurko. Palce trafiły na wąską, ukrytą skrytkę. Jednym ruchem wysunął pendrive do środka i zatrzasnął ją kolanem. Nikt tego nie zauważył. Ktoś zrobił krok do przodu. Zapach był ledwie wyczuwalny, zbyt łagodny, niedrażniący. Robert cofnął się odruchowo, a jego dłoń trafiła na kubek. Ostatnim ruchem. Jeszcze zanim świat zaczął się rozmywać, strącił go ze stołu. Nie zdążył go chwycić. Nie zdążył nim uderzyć. Kubek spadł z głuchym stuknięciem, a potem nastała cisza.